Ej, człowieku, utopił się, ej. Pogotowie przyjeżdża do młodego mężczyzny. Chłopak od powrotu z podróży dziwnie się zachowuje, jakby nie wiedział, gdzie jest i co się z nim dzieje. Ratownicy podejrzewają zatrucie lekami lub przedawkowanie narkotyków. Jednak narzeczona mężczyzny temu zaprzecza. Na oddział ratunkowy trafia 5-letni chłopiec z gorączką i bólem brzucha. Jest z nim zaniepokojona mama. Cudownie. Rodzice chłopca są rozwiedzeni. Ale proszę się uspokoić. Dziecku taki ton raczej nie pomoże, tak? Mam nadzieję, że mi wybaczy i będziemy mogli ze sobą normalnie rozmawiać, tak dla dobra dziecka. Dostaję drgawek, ampułkę, klonazepam, szybko! Chłopak zabrany z bulwarów dostaje drgawek i zawału serca. Czy lekarzom uda się uratować mu życie? Spokojnie, spokojnie. Dochodzi przecież do zatrzymania oddechu i krążenia. Defibrylator, 200 Juli. Ambu, wentylujemy go. Mam nadzieję, że dla niego nie jest jeszcze za późno. Zdesperowana młoda kobieta wezwała pogotowie. Jest przerażona. Jej narzeczony, 23-letni Piotr Szymbarski, od powrotu z podróży dziwnie się zachowuje. Nie można się z nim porozumieć, mężczyzna mówi bez ładu, jakby nie wiedział, gdzie jest. Nagle wybiegł z domu i niebezpiecznie krąży bardzo blisko rzeki. Dziewczyna boi się, że jej narzeczony może zrobić sobie krzywdę. Ej, człowieku, utopił się, ej. Co? Słyszysz mnie w ogóle? Słyszysz mnie? Jak się nazywasz? Wsiądziemy do karetki. Wsiadamy do karetki, powoli. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Panią się na coś leczy? Alkohol, narkotyki? Nie, nigdy. Na raz. Dobra, zabieramy go na oddział. Mogę też jechać? Niestety musi pani sobie jakoś sama poradzić. Dobra, mam kluczyki i Proszę nam samochód. jeszcze jego nazwisko podać. Piotr Szymbarski. Kiedyś jak Piotrek miał wykonywany zabieg, to dostał bardzo dużą dawkę leków i on się wtedy tak dziwnie zachowywał. I jakby był pijany. Ale teraz to jest milion razy gorsze. Boże, co mu jest? Unieruchomię rączkę. Pogotowie wiezie pacjenta na oddział ratunkowy. Mimo że narzeczona temu zaprzecza, ratownicy podejrzewają, że młody mężczyzna przedawkował narkotyki lub jakieś leki. W karetce wykonują pierwsze badania. 23-latek cały czas się szarpie, nie reaguje na prośby ratowników, nie odpowiada na pytania. Leżymy spokojnie. Ratownicy stwierdzają, że młody mężczyzna ma bardzo wysokie ciśnienie, a poziom tlenu w jego organizmie jest za niski. Decydują się podać pacjentowi odpowiednie leki oraz tlen przez maskę. Oddychaj spokojnie. Czy pan mnie słyszy? Podczas gdy karetka wiezie 23-letniego mężczyznę do szpitala, na oddział przychodzi Dorota Mielcarz z 5-letnim synem Igorem. Chłopczyk ma wysoką gorączkę i od kilku godzin wymiotuje. Przepraszam, ja tu z pilnym przypadkiem. Nie wiem, co się z nim dzieje. Usiądzie, przygotuję dokumenty, dobrze? Przepraszam panią. Chłopiec bardzo źle się czuje. Jego mama przypuszcza, że tata, u którego syn przebywał w weekend, dał mu coś nieświeżego do jedzenia.
Rodzice dziecka rozwiedli się pół roku temu. Chłopiec mieszka z mamą. Jakby pani dała radę wypełnić tutaj dokumenty, dobrze? Gdyby coś, to koleżanka pani pomoże. Karetka przywozi do szpitala chłopaka zabranego z bulwarów. Doktor Dominika Gajda, uprzedzona przez ratowników, czeka już na pacjenta. Co mamy? Pacjent splątany, nie da się nawiązać kontaktu. Ciśnienie 200 na 110, saturacja 85. Czyli co, narkotyki? Podobno nie. Daj mi tu. Mężczyzna zostaje przyjęty na oddział. Nadal majaczy, jest niespokojny i bardzo szybko oddycha. Bardzo rozszerzone źrenice. Raz, dwa, trzy. Chłopak rzeczywiście zachowuje się bardzo dziwnie. Jest totalnie zdezorientowany, nie wie gdzie jest, co się z nim dzieje. Dlatego takie wysokie ciśnienie. Moim zdaniem on się jednak czegoś naćpał. Ale to oczywiście może być coś innego. Do szpitala dociera narzeczona 23-latka. Dziewczyna jest zdenerwowana. Nigdy wcześniej nie widziała swojego chłopaka w takim stanie. Tak, jest w tej chwili na sali. A ktoś mi może coś powiedzieć? Proszę panią, proszę czekać. Mówię, że jest w tej chwili na sali. Ale przepraszam panią, czy mogłaby pani wypełnić dokumenty? Zna pani jego dane? Tak, chyba tak. Tak czy chyba tak? Za miesiąc mamy wziąć ślub, wiem o nim raczej wszystko. To w takim razie proszę tutaj imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu, ubezpieczenie, jakby pani była uprzejma, dobrze? Igor Mielcarz. 5-letni chłopiec z wysoką gorączką i bólem brzucha zostaje poproszony na salę. Zajmie się nim pediatra. Dzień dobry, doktor Anna Nowicka. Ile chłopczyk ma lat? Za miesiąc skończy 5. Od 2 dni wymiotuje, od wczoraj nie, ani nie pije. Rozumiem, a jaka gorączka? 39 stopni. Spokojnie, kochanie. O tak, teraz troszeczkę cię zbadamy, dobrze? Chcę, żebyś otworzył buźkę, dobrze? Zrób mi takiego dinozaura, takiego wow. Ale chodź, razem spróbujemy, no. Wow. Pięknie, dzielny chłopak, naprawdę. Cudownie. O tak, a teraz... Chłopiec jest bardzo osłabiony. Nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Wymiotuje od kilku godzin. Doktor Anna Nowicka bada dziecko i dopytuje się, czy mama podawała mu jakieś leki. Spokojnie, kochanie, połóż się, wiesz, ja chcę posłuchać twojego brzuszka. Co tam słychać? Pozwolisz mi? Spokojnie, wszystko dobrze. Spokojnie, musisz się położyć, To ja jestem chwileczkę tu przy potrwa. tobie. Dobrze, byłeś dzielny. Jesteś najwspanialszym dinozaurem, wiesz, w tej krainie. Dzień dobry. Naprawdę. W sali pojawia się ojciec dziecka. Ale Poczekaj na zewnątrz! Ale proszę się uspokoić. Dziecku taki ton raczej nie pomoże, tak? Przepraszam. Dobrze, to ja zaraz do ciebie wrócę, dobrze? Tylko zlecę badania. Do zobaczenia, pa. Nie wiem, po co on tutaj przyszedł. Chyba, żeby pokazać wszystkim, jaki z niego dobry tatuś. Już ja bym mogła opowiedzieć, jaki z niego dobry tatuś. Tylko, że to ani nie miejsce, ani nie czas. Pewnie dał dziecku coś nieświeżego do zjedzenia, kretyn. pięknie mnie potraktowała, nie ma co. Za niedługo chłopak tak samo się będzie do mnie odzywał. Poza tym męczy dziecko po szpitalu, zamiast dać mu się po prostu wyspać. Rodzice 5-latka od czasu rozwodu nie potrafią ze sobą spokojnie rozmawiać. Stan pacjenta zabranego przez pogotowie z bulwarów nadal się nie poprawia. Lekarze nie wiedzą, jaka jest tego przyczyna. Doktor Dominika zleca kolejne badania, tym razem na zawartość narkotyków we krwi. Chłopak mógł zataić przed narzeczoną, że je zażył. Przepraszam, dziecko jest niedobrze, zaraz wymiotuję. Może mi ktoś podać miskę? Chwileczkę. Proszę. Proszę go posadzić, tak będzie lepiej. Miseczka? Dziękuję. Pani doktor, w rejestracji jest narzeczona pacjenta. Sekundkę. Mogę pomóc ci? Już chwileczkę. Możesz przytrzymać mi rękę. Za sekundę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest narzeczoną Piotra Szymbarskiego? Tak. Ja jestem jego lekarzem prowadzącym. Proszę mi powiedzieć, czy on przyjmował jakieś środki odurzające? Nie, na pewno nie. A chorował na coś przewlekle? Nie, zawsze wszystko było dobrze. Dopiero dziś tak dziwnie. On rano wrócił. 2 tygodnie był za granicą i jakoś strasznie blado wyglądał. I większość czasu spędził w łazience. Znaczy dziś. Proszę mi powiedzieć, skąd wrócił? Nie wiem. Pytałam, ale mi tylko powiedział, że robi dla nas jakąś niespodziankę. Czyli tak, wrócił z zagranicy, był blady, miał problemy z żołądkiem, coś jeszcze? Nagle przestał reagować na cokolwiek. Taki się zrobił, jakby oszalał, że jakby nie słyszał. Ale proszę mi powiedzieć, na pewno niczego w międzyczasie nie przyjął, tak? Nie, nic. No, ja nie wiem, jak to powiedzieć, no. To było straszne. On się zachował, jakby mnie nie znał. Jakby coś się stało. Spokojnie, dobrze? Za miesiąc mamy wziąć ślub, a on pojechał, nie wiem dokąd. Okazuje się, że 23-latek mimo planowanego ślubu ma wiele tajemnic przed swoją narzeczoną. Jaki cel miała jego wyprawa? Czy zły stan jego zdrowia ma z nią związek? Jak tam kiełbasę? Matka 5-letniego Igora oskarża ojca o chorobę ich synka. Proszę o spokój, dobrze? Te kłótnie przy dziecku. No po co dziecko dodatkowo stresować? Mężczyzna z nad rzeki dostaje drgawek, a następnie zawału serca. Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną tego nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Proszę się położyć na miejsce. Spokojnie. Dochodzi przecież do zatrzymania oddechu i krążenia. Wyniki badań są zaskakujące. Mam nadzieję, że dla niego nie jest jeszcze za późno. Hej, człowieku, utopisz się, ej. 23-letni mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Według relacji narzeczonej, która wezwała pogotowie, nie jest to wpływ środków odurzających ani alkoholu. Chłopak wrócił nad ranem z podróży. Dziewczyna jednak nie wie, gdzie był. Para za miesiąc ma wziąć ślub. Rano wrócił. 2 tygodnie był za granicą i jakoś strasznie blado wyglądał. I większość czasu spędził w łazience. 5-letni Igor od kilku godzin wymiotuje i ma wysoką gorączkę. Na oddziale są z nim rodzice, którzy cały czas się kłócą. Ale proszę się uspokoić. Dziecku taki ton raczej nie pomoże, tak? Pewnie dał dziecku coś nieświeżego do zjedzenia, kretyn. Pięknie mnie potraktowała, nie ma co. Za niedługo chłopak tak samo się będzie do mnie odzywał. Doktor Anna ciągle nie wie, co dolega małemu Igorowi. Chłopiec jest wystraszony i nie pozwala się dotknąć. Może pani wyjdzie na moment, dobrze? Żeby go pani szybciej badała. Proszę pani, on zwymiotował przed chwilą. Mogę? Kochani, na imię, przepraszam. Jak mam na imię? Igor. Igorek, patrz, co ja mam dla ciebie, popatrz. Patrz, jaki balon. Ciągnij za palca szybko. Będzie piszczeć jak... No. Ale Igorek, spróbuj jeszcze raz. I będzie nagroda. Będzie nagroda, tak? Jest? Taki fajny balon. No patrz. W nagrodę balonik leci do Igora. Proszę cię bardzo. No niestety, to może być zatrucie, wirus albo zapalenie wyrostka robaczkowego. Doktor Anna po zbadaniu chłopca ma kilka podejrzeń co do przyczyn dolegliwości dziecka. Dlatego musi przeprowadzić dodatkowe badania, które rozwieją wszelkie wątpliwości. Pielęgniarka pobierze teraz chłopcu krew, a następnie zawiezie go na badanie brzucha. Podaj mi krzesełko. Cześć, malutki. Cześć. Zobacz, teraz będziemy zakładać takiego kolorowego motylka. Nie. Woli pani wyjść, czy mogłaby pani go wziąć na ręce? Wezmę go na ręce. Zostanę. Dobra, super. Zobacz, mamy taką fajną opaskę zieloną. Tutaj sobie założymy. Ściśniemy troszeczkę. Oj, troszeczkę tylko. Super. I teraz takim fajnym płynem cię poleję. Zobacz. Psik, psik. I zobacz, jakiego mamy fajnego takiego motylka kolorowego. Nic się nie musisz bać. Zresztą możesz zamknąć oczka. Iwona, możesz mi pomóc? Ojciec 5-letniego Igora od czasu rozwodu opiekuje się synem tylko w weekendy. W pozostałe dni regularnie do niego dzwoni. Bardzo zależy mu na kontakcie z dzieckiem. Byłej żonie zawsze na czas płaci alimenty i nie rozumie jej agresywnego zachowania. Ała, boli. Cześć, synek. No i co tam? Pobrali mu krew, dali kroplówkę, idziemy na USG. O co ci chodzi? I tak nie zrozumiesz. Ale czego nie zrozumiem? Chłopak się zatruł, trzeba go przegłodzić, dać mu gorzkiej herbaty i będzie okej. Jakoś spoiłeś go kolą, kretynie! Proszę państwa, proszę się uspokoić, kłótnie dziecku nie pomogą. A pojenie kolą dodatkowo 2 dnia, proszę pana, i syn do rana mógłby nie przeżyć. Proszę tutaj poczekać.
Ojciec ewidentnie nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia i bardzo źle zareagował na chorobę synka. To nieprawda, że jeśli boli brzuch, to trzeba się napić coli. Jeżeli ból brzucha idzie w parze z odwodnieniem, to kola jest bardzo złym rozwiązaniem. Kola dodatkowo odwadnia. No i te kłótnie przy dziecku. No po co dziecko dodatkowo stresować? Doktor Dominika Gajda nie wie, dlaczego stan jej pacjenta wciąż się pogarsza. Ja przepraszam, że się tak zdenerwowałam. Nic się nie stało, naprawdę. Chciałam tylko powiedzieć, że ja mogę pojechać po paszport Piotra i może tam coś będzie. Mogę też zadzwonić do znajomych. Może któremuś z kolegów coś powiedział. Dobrze, to proszę pojechać, podzwonić. Jak coś pani będzie wiedzieć, to proszę dać mi znać, dobrze? Dziękuję. Bardzo możliwe, że trop związany z podróżą chłopaka jest właściwy. Doktor Dominika postanawia też skonsultować jego przypadek z doktorem Erykiem Wajmanem. Widziałeś kiedyś coś takiego? Bardzo wysokie ciśnienie, zupełny brak kontaktu. Zatrucie? Wiesz, to też tak kombinowałam. No jego dziewczyna twierdzi, że on nic nie łykał, ale w sumie może nie wiedzieć. Nie? To toksykolog, tak? Dzwoniłam, kazał pobrać krew i mocz na obecność kokainy, amfetaminy, barbiturianów i tak dalej. Powiedział, że mam się do niego zgłosić z wynikami. Już tak pomyślałam, że zadzwoni do kogoś z oddziału chorób zakaźnych, bo wiesz, on wrócił skądś w nocy, nie wiadomo skąd. No tak, nie ma na co czekać, pewnie. Doktor Dominika wzywa na konsultację kolejnego specjalistę, który stwierdzi, czy pacjent nie zatruł się jakąś toksyczną substancją. W tym czasie doktor Anna Nowicka wykonuje USG jamy brzusznej chłopca. Chce wykluczyć groźne dla życia dziecka zapalenie wyrostka robaczkowego. Tam na korytarzu puściły mi nerwy. Głupio mi bardzo. Po prostu tata Igora ma rzadki talent do wyprowadzania mnie z równowagi. Tak to jest zostawić z nim dziecko. Dobrze. Proszę wytrzeć chłopcu brzuszek. Badanie nie potwierdza jednoznacznie zapalenia wyrostka, ale USG nie zawsze dobrze diagnozuje w tej kwestii. I proszę z dzieckiem na salę obserwacyjną. Badanie nie przyniosło odpowiedzi, co dolega 5-latkowi. Chłopiec i jego mama muszą wciąż pozostać w szpitalu. Każda z chorób branych pod uwagę przez doktor Annę jest niebezpieczna dla tak małego dziecka. O, tutaj malutki, chodź. Mógłbyś nam pomóc? Ja otworzę. Dziękuję. Proszę. No i jak? Jeszcze nie wiem. Przepraszam, ja dobrze rozumiem, że chłopiec był pod pana opieką, tak? Tak. Mam go na weekendy. Jesteśmy po rozwodzie. A czy dziecko może coś nieświeżego jadło? Był firmowy grill, jadł tam kiełbasę. Zresztą po niej też nie najlepiej się czuło. Kiełbacha z grilla to jest jedzenie dla dzieci? Przestań, proszę cię już. Ale proszę o spokój, dobrze? Jedyne, co teraz mogę zrobić, to właśnie ta kroplówka. Oprócz tego nawadniamy chłopca, dajemy mu leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe. No i oczywiście czekamy na wyniki badań diagnostycznych. A teraz proszę na salę obserwacyjną, przy czym tam będzie mógł być tylko jeden rodzic z dzieckiem. Zapraszam za mną. Dał dziecku kiełbachę z grilla. To wszystko teraz przez niego Igor musi znosić. Już nie skomentuję tego, że zamiast zająć się dzieckiem, zabrał go na imprezę firmową. Po prostu jakiś dramat. Dzień dobry, pani Aniu, ja nie mogę teraz rozmawiać. Do doktor Anny dzwoni sąsiadka. Prosi ją o natychmiastowy powrót do domu. Teraz? W mieszkaniu doktor Anny pękła rura i woda zalewa sąsiadów mieszkających piętro niżej. Eryk, słuchaj, musisz mnie zastąpić. Jak to zastąpić? Słuchaj, no mam awarię w domu, woda mi się leje, sąsiadka dzwoniła. Proszę cię, wezmę za ciebie niedzielę. Super. Proszę, ostatni raz. Fajna chociaż ta sąsiadka? Koło 60. Okej, wybieram dyżur. Dzięki bardzo. Tutaj masz całą dokumentację. Chłopiec, ból brzucha, wymiotuje, stała gorączka. Podejrzewam, że to jest rotawirus albo zapalenie wyrostka robaczkowego. Zajmiesz się tym? Co, to wszystko, tak? To wszystko. Tutaj masz wszystko. Dobra. Leć, ratuj tych sąsiadów. Dzięki, spokojnego dyżuru, Eryk. Do zobaczenia, hej. Odtąd 5-letnim Igorem będzie zajmował się doktor Eryk Wajman. Doktor Dominika Gajda czeka na konsultację specjalistów w sprawie swojego pacjenta. Ponieważ mężczyzna nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania lekarzy, trzeba krok po kroku wykluczać kolejne schorzenia. Niespodziewanie pacjent dostaje drgawek, rzuca się, majaczy i traci oddech. Jego tętno jest bardzo przyspieszone, a ciśnienie mimo podanych leków wciąż jest niebezpiecznie wysokie.
Nie reaguje. Relanium dożylnie. Szybciej! Dobrze, ciszę się. Spokojnie, spokojnie. Czas upływa, a lekarze nie są w stanie postawić jednoznacznej diagnozy. Doktor Dominikę niepokoi stan pacjenta. Drgawki dzięki lekom wyciszają się, ale serce 23-latka przestaje prawidłowo pracować. Doktor Dominika zleca badanie EKG i chce skonsultować się z kardiologiem. Czasem jest potrzebny neurolog. Cześć. Wiesz już, o co chodzi? EKG wykazało zawał serca. To jest bardzo nietypowy utak młodego człowieka. Na szczęście zareagowaliśmy w porę, więc pacjent jest krążeniowo wydolny, jego stan jest stabilny. Czekam teraz na kogoś z oddziału chorób zakaźnych, może on będzie miał jakiś pomysł. Prosiłam też o pomoc neurologa, bo bardzo niepokoją mnie te drgawki. No i przydałby się kardiolog. Cały organizm chłopaka się sypie. Mysiu, kochany, zostaw to. To musi tutaj zostać. 5-letni Igor jest pod stałą obserwacją lekarzy, którzy zastanawiają się nad przyczyną jego dolegliwości, w tym zakażeniem rotawirusem. Chłopiec jest bardzo zmęczony gorączką i rozdrażniony. Nie ruszaj, motylka. Obiecasz mi? Tak troszkę jeszcze wytrzymasz. No proszę. Pobawmy się traktorkiem, dobra? Brum, 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 brum. Zawołaj tatę. Zawołać tatę chcesz? Dobra, zawołam tatę, ale musisz mi obiecać, że tego już więcej nie dotkniesz. Dobrze? Marek, on cię woła. Mimo że kobieta wciąż obwinia męża o chorobę synka, spełnia prośbę dziecka. Wie, jak ważna dla niego jest obecność taty. Cześć. Co tam? Popatrz, chodź wyżej, nie bój się. Wszystko dobrze? Uważaj na rączkę, uważaj. Patrz, mam taką nową gierkę i możemy się zabawić. Kiedyś sobie grałeś w koszykówkę, nie? Dobra, to spróbujemy zagrać teraz na telefonie w koszykówkę. Może być? Dobra, no zrobimy tak. Wychodzimy z tego i teraz tak. Zawsze będzie tym lepszym rodzicem. Bo to on w weekend porozpieszcza, pobawi się, zabierze na frytki. Nie mam z nim szans. Bo to ja jestem z dzieckiem na co dzień. To ja go strofuję, ja mu nakazuję, ja mu zabraniam jeść frytek, każę mu jeść warzywa. Fajnie tak być rodzicem weekendowym. Po prostu super. Do szpitala wraca narzeczona 23-letniego pacjenta. Dziewczyna wciąż boi się o życie przyszłego męża. Okazuje się też, że do mieszkania pary ktoś się włamał. Młoda kobieta prosi o pomoc rodziców. Tak, zaraz będzie policja. Tak, mieszkanie jest otwarte. I tak nie miałam jak zamknąć, bo zamek jest wyłamany. Muszę kończyć. No, cały czas jestem w szpitalu. Wyjdę stąd, jak się dowiem, co z Piotrkiem. No to na razie, pa. Przepraszam, miałam przywieźć paszport Piotra Szymbarskiego. Ale jaki paszport? Doktor Dominika przypuszcza, że ustalenie miejsca, do którego podróżował jej pacjent, pozwoli postawić prawidłową diagnozę i ustalić, co jest przyczyną takiego wyniszczenia organizmu chłopaka, że jest on bliski śmierci. Oj, przepraszam. Właśnie miałam włamanie do mieszkania. Mój chłopak tu leży i nie wiedzą, co z nim jest. Mogę poprosić o jakiś lek na uspokojenie. Chce pani? Nie, dziękuję, już mi dali. Po prostu nie wiem, co się dzieje. Całe mieszkanie mam przewrócone do góry nogami. Właściwie się wścieknie, jak to zobaczy. No ale kto to mieszkanie tak zamalował? A nie wiem, złodzieje jacyś. Teraz? Tak, jak tu siedziałam w poczekalni. No to musi pani wezwać policję. Wezwałam, a moi rodzice tam już jadą. Bo ja muszę tu być. Co z tym pani chłopakiem? Za miesiąc mamy wziąć ślub, a on pojechał, nie wiem dokąd. Wrócił jakiś dziwny. Nie wie pani, dokąd pojechał? Wiem, to dziwne. To bardzo dziwne. Mówił, że chodzi o jakąś niespodziankę. No wie pani, jak chodziło o ślub, no to się ucieszyłam. Też się cieszyłam. Nie wiem, dlaczego pani jest taka niemiła. Mój mąż też nie mówił, gdzie jeździ. A potem się okazało, że miał tam towarzystwo swojej sekretarki. Trwa
trwa walka z czasem. Doktor Dominika wciąż nie wie, co dzieje się z jej pacjentem. Zleca kolejne badania i kontaktuje się ze specjalistami. Dobrze, zaniosę. Tymczasem dr Eryk otrzymuje wyniki badań 5-letniego Igora. Panie doktorze, mam wyniki. Już. I zgłaszam, że dziecko znowu zwymiotowało. Aha. Dobrze, a jest cały czas pod kroplówką? Tak, jest. Podwyższony wskaźnik CRP, no, czyli mamy stan zapalny. I co? Lekko podwyższona leukocytoza. Dobrze, schowaj to proszę do dokumentacji. Badanie na obecność rotawirusa wykonuje się ze stolca. W tym momencie nadal nie jest to możliwe. Nadal nie wiemy, czy to wyrostek robaczkowy, czy rotawirus. Już doktor Nowicka miała wątpliwości, a ja je podzielam. Rotawirusa bardzo łatwo potwierdzić albo wykluczyć, jednakże badanie musimy wykonać z kału. No a chłopiec jak na razie jedynie wymiotuje. Nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać. Dorota, Tak? Igor ma biegunkę, weź idź do No to niego. idź zaprowadź go do toalety. Powiedział? Co pan powiedział? To jest nasza sprawa. No dobrze, o synu. Biegunkę ma? Tak. No to takie rzeczy trzeba wcześniej zgłaszać. Informacja o biegunce dziecka jest bardzo ważna. W końcu będzie możliwe przeprowadzenie badania na obecność rotawirusa. Lekarz z oddziału chorób zakaźnych bada młodego mężczyznę. Pacjent przeszedł zawał serca. W tej chwili jego stan jest stabilny, jednak trudno mówić o jakiejś wyraźnej poprawie. Wiesz co, zobacz, tu są jego wyniki. Neurolog zlecił mu tomografię głowy, ale ja nie widzę w tym badaniu żadnych odchyleń. Sama zobacz. Jestem też cały czas w kontakcie z toksykologiem. Zleciłaś rentgen jamy brzusznej? Nie, jeszcze nie. Specjalista sugeruje kolejne badanie. Podczas ucisku jamy brzusznej twarz pacjenta wykrzywił grymas bólu. Rentgen powinien pokazać, co spowodowało taką reakcję. Przygotowujemy pacjenta do badania jamy brzusznej. Dobrze. Jola, odepnij. Stan młodego mężczyzny może ulec pogorszeniu. Pielęgniarki muszą mieć ze sobą sprzęt ratujący życie, ponieważ w każdej chwili serce pacjenta może się zatrzymać. Jedzie. Piotruś, bardzo proszę tutaj zaczekać. Weźmiemy pacjenta na rentgen. Piotruś, proszę zaczekać. Przepraszam. Tak? Wie już pani, gdzie był pani chłopak? Ekwador. Słucham? Właśnie miałam włamanie do mieszkania. Tak, ja wiem, przykro mi, ale ja nie dosłyszałam. Gdzie był? Ekwador, tu jest pieczątka. Informacja o pobycie w Ameryce Południowej jest dla dr Dominiki Gajdy niezmiernie ważna. Musi rozważyć ponowne podejrzenia związane z narkotykami lub jakąś groźną chorobą tropikalną. Ja po prostu strasznie się boję, bo nie wiem, co z Piotrkiem. Jeszcze to włamanie, a akurat teraz. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Najważniejsze, żeby Piotrek wyzdrowiał. To jest teraz najważniejsze. Trwa prześwietlenie jamy brzusznej pacjenta, który wrócił z podróży do Ekwadoru. W badaniu uczestniczy też specjalista z oddziału chorób zakaźnych. Lekarze niecierpliwie czekają, co pokaże rentgen. Wiesz co, zrzuć mi to na monitor, dobra? Widzisz? Tutaj są jakieś dziwne cienie, jakby tam coś było. No, rzeczywiście. Chłopak wrócił wczoraj z Ekwadoru. On jest przytomny, ale cały czas bez kontaktu. Ten Ekwador mnie zastanawia. Ameryka Południowa. Może to są narkotyki? Chłopak najprawdopodobniej przemycał w żołądku kapsułki z kokainą. Jeśli badania toksykologiczne wykażą obecność narkotyków, potrzebna będzie natychmiastowa operacja. Badania na obecność rotawirusa u 5-letniego chłopca zostały wykonane. Matka i dziecko czekają na wyniki, które powinny pojawić się lada chwila. Po kroplówkach chłopiec czuje się trochę lepiej, jednak wciąż jest bardzo osłabiony i zmęczony. Dr Eryk często sprawdza stan swojego pacjenta. Chce być pewny, że jest stabilny. Zobacz, tu mam taki fajny termometr. Nie bój się, tylko ci zmierzę gorączkę. Brzuszek jest miękki.
38,7. Słoneczko, kochanie, Spokojnie. co jest? Spokojnie, zasnął. Ale skąd pan wie, że on zasnął? Przy takiej wysokiej gorączce dzieci są osłabione i zasypiają bardzo szybko. Po prostu nie wiem, jak jego tata mógł do tego dopuścić. Wie pani co, jeżeli to będzie rotawirus, to i tak niewiele mógł zrobić. Mógł albo nie mógł, pewnie w ogóle nie myli rąk. To mogłoby pomóc, ale i tak nigdy nie do końca. Sprawdzę, czy są już wyniki, da pani znać. Dobrze, dziękuję. Przeczytałam w internecie, że rotawirus jest niebezpieczny i bardzo zakaźny. Przenosi się drogą pokarmową, powoduje wymioty i ostrą biegunkę. Na szczęście da się go szybko wyleczyć. Mam nadzieję, że już niedługo zostaniemy w tym szpitalu, bo jestem zmęczona. Mały Igor wciąż śpi. Mama czuwa przy jego łóżku. Doktor Eryk otrzymał właśnie wyniki badań chłopca. No i mamy już wyniki. Jednak rotawirus, także nie musi się już pani niczego obawiać. Wystarczy już tylko małego nawadniać. Za chwilkę go przeniesiemy na oddział pediatryczny. A dla pani dobra rada, żeby się nie zarazić, proszę bardzo często myć ręce. Dziękuję. Przeczytałam w internecie, więc wiem. Okej. Dziękuję. Przepraszam. Może pójdzie pani sobie odpocząć, napić się kawy? Ja przy nim zostanę. No dobrze. Dziękuję. Nie ma problemu. Dorota, Tak? posłuchaj, muszę jechać do domu. Bo? Strasznie, fatalnie się czuję. Chyba też mnie dopadło. To podobno rotawirus. Będziesz musiał dużo pić i często myć ręce. Chociaż tego to akurat nie za bardzo masz w zwyczaju. Proszę cię, nie mam teraz ochoty na przepychanki słowne. Dobra, też nie jestem bez winy. Mogłam go wcześniej zaszczepić, nie byłoby tego wszystkiego. Posłuchaj, naprawdę muszę już jechać. A nie chcesz tu poprosić o pomoc? Nie, nie. Obiecuję, że nie będę pił coli. Słowo. Marny dowcip. Mogłabyś się chociaż uśmiechnąć. No nic, poradzisz sobie? Igor śpi. Za chwilę przewożą go na oddział pediatrii. Tu daj znać, jak cokolwiek będziesz wiedzieć, okej? Dobra. No to pa. Strasznie źle się czuję. Głupio mi, że zostawiam tu Dorotę samą z Igorem. Wyglądała nie najlepiej, ale przynajmniej się uśmiechnęła. Mam nadzieję, że mi wybaczy i będziemy mogli ze sobą normalnie rozmawiać, tak dla dobra dziecka. W końcu bardzo go kochamy oboje. Wyniki badań toksykologicznych potwierdziły, że w żołądku chłopaka znajdują się kapsułki z kokainą. Jedna z nich pękła. Już 1 gram czystej kokainy to dawka śmiertelna. Tymczasem w takiej kapsułce znajduje się zwykle około 11-12 gramów narkotyku. Potrzebna jest natychmiastowa operacja. Jest wysoki poziom kokainy. To co robimy? Trzeba natychmiast otworzyć pacjenta i to usunąć. Sprowadź mi toksykologa i anestezjologa. Dobrze. Przepraszam. Chirurgia? Mamy pacjenta do pilnej operacji. Najwyraźniej chłopak przemycał w żołądku narkotyki. Jakaś kapsułka, woreczek czy w czymkolwiek to było musiała pęknąć. A czysta kokaina w ludzkim żołądku, nawet w niewielkiej ilości, to śmierć. Dochodzi przecież do zatrzymania oddechu i krążenia. Ja naprawdę mam nadzieję, że dla niego nie jest jeszcze za późno. Narzeczona 23-latka jest zszokowana informacją, że jej chłopak przemycał w żołądku narkotyki. Ogromna ilość kokainy, która dostała się do krwi, może go zabić. Potrzebna jest natychmiastowa operacja. To ja go do tego popchnęłam. Pani doktor, mama migotanie komór. Niespodziewanie serce mężczyzny zatrzymuje się. Trwa akcja reanimacyjna. Czy nie jest za późno, by go uratować? 200 Julie. Ambu, wentylujemy go. Nieświadoma niczego narzeczona chłopaka czeka, by się z nim zobaczyć. Nie wie, że w tym momencie trwa walka o jego życie. To przeze mnie. Hej, człowieku, utopisz się, ej.
Młody mężczyzna trafia na oddział ratunkowy. Nie można nawiązać z nim kontaktu. Narzeczona twierdzi, że chłopak nie zażywał narkotyków ani leków. Do szpitala trafia też 5-latek z gorączką i bólem brzucha. Są z nim rozwiedzeni rodzice. Poczekaj na zewnątrz. Ale Poczekaj na zewnątrz! pięknie mnie potraktowała, nie ma co. Kiełbacha z grilla to jest... Matka obwinia byłego męża o chorobę synka. Spokój, dobrze? Młody mężczyzna dostaje drgawek, a potem zawału serca. Okazuje się, że przyczyną była ogromna ilość narkotyków, którą przewoził w żołądku. Czysta kokaina w ludzkim żołądku, nawet w niewielkiej ilości, to śmierć. Jest wysoki poziom kokainy. I to co robimy? Naprawdę mam nadzieję, że dla niego nie jest jeszcze za późno. Młody mężczyzna, który przemycał kokainę w żołądku, jest w stanie krytycznym. W jego organizmie znajduje się ogromna ilość narkotyków. Nie wiadomo, czy przeżyje operację. Doktor Dominika musi porozmawiać z jego narzeczoną. Pani narzeczony przemycał w żołądku narkotyki. Niestety jego stan jest krytyczny, niezbędna jest natychmiastowa operacja. Ja bardzo proszę, żeby pani zawiadomiła najbliższą rodzinę, dobrze? Narkotyki? Niestety, przykro mi. Doktor Dominika bardzo się spieszy. Pacjent musi natychmiast trafić na blok operacyjny. Teraz liczy się każda minuta. Przemycał narkotyki w żołądku, jedno z opakowań pękło i duża ilość kokainy dostała się do krwi. Lekarze teraz walczą o jego życie. Proszę mieć nadzieję, będzie dobrze. To co miała być ta jego niespodzianka? To co, jak chciał zarobić na nasz ślub? To ja go do tego popchnęłam. To ja ciągle narzekałam, że nie starczy nam na ślub i nie mamy z czego zrobić remontu. To przeze mnie. Wieziemy Piotra Szymbarskiego na salę operacyjną. Przygotujcie go. Aga, pomożesz mi? Pani doktor, mama migotanie komór. Cholera, rzeczywiście. Stan pacjenta niespodziewanie dramatycznie się pogorszył. Doktor Dominika natychmiast przystępuje do akcji reanimacyjnej. Masuj. Odsuńcie się. Odsuńcie się. Przestań. Masuj, dalej migotanie. 360. Odsuńcie się. Adrenalina, szybko. Kolejne zabiegi przywrócenia prawidłowej akcji serca nie przynoszą rezultatu. Kokaina wciąż przedostaje się do krwi i serce nie wytrzymuje tak silnego działania narkotyku. Przestań. Asystolia. Serce chłopaka zatrzymuje się, ale doktor Dominika nie przestaje go ratować. Chłopak jest młody, silny i wciąż istnieje szansa, że przeżyje. Przywiozłam sak. Adrenalina, jeszcze raz. Pani doktor, zmienić panią? Nie. Narzeczona reanimowanego mężczyzny nie wie, co się dzieje na sali szpitalnej. Próbowała tam wejść, ale została wyproszona przez pielęgniarkę. Ma nadzieję, że jeszcze przed operacją uda się jej zobaczyć narzeczonym. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niestety doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Naprawdę mi przykro. Nie zawsze można ocalić życie pacjenta i każdy lekarz jest tego świadomy. Jednak za każdym razem to jest cios. Człowiek zastanawia się, czy na pewno wszystko zrobił, podjął właściwe decyzje, podał dobre leki. Może można było zrobić coś więcej, zareagować szybciej. Ja wiem, że w tym przypadku nie dało się nic więcej zrobić, ale to nic nie zmienia. Bardzo mi żal tego chłopaka. Fajne. 5-letni Igor został przeniesiony na oddział pediatryczny. Wciąż jest nawadniany, ale gorączka już spadła.
Cały czas jest z nim mama. Jego tata wyzdrowiał i stara się spędzać jak najwięcej czasu z synkiem. Chłopiec bardzo czeka na te wizyty. Bawimy się właśnie, już też jest lepiej. Mój mąż wkurza mnie niemiłosiernie. No ale skoro synek tak bardzo czeka na te spotkania i tak się z nich cieszy, nie mogę mu przecież tego odbierać. Postaram się jakoś lepiej dogadywać z Markiem. Spróbuję nie wkurzać się tak bardzo na niego, a przynajmniej przy dziecku. Daj plecak. Do szpitala przyjeżdża starsza turystka z bólem brzucha. Twierdzi, że to tylko zatrucie, jednak już pierwsze badania wskazują, że sprawa jest poważna. Krzywi się z bólu, ale nie przyzna się głośno, że jej coś doleka. Panie doktorze, to może być rak? Jeszcze obrałabym... Na oddział trafia 5-letni chłopiec chory na mononukleozę. Ja wiem, że ta choroba może doprowadzić do naprawdę strasznych rzeczy. Czemu nikomu nie powiedziałaś, że Filip jest chory? Teściowie obwiniają o wszystko matkę chłopca. Nienawidzą swojej synowej. Przykro słuchać. Starsza turystka przejmuje się losem dziewczyny poniewieranej przez rodzinę męża. Stan chłopca gwałtownie się pogarsza. Matka zaszkodziła dziecku, podając antybiotyk. Coś ty zrobiła. Proszę pana, proszę się uspokoić. Proszę. Starsza pacjentka postanawia pomóc dręczonej dziewczynie. Żal mi tej dziewczyny. W jaką rodzinę ona weszła?